Często zastanawia mnie jedno pytanie. W sumie to jest ich wiele, bo ciekawa kotka ze mnie, ale to jedno w kontekście mojej działalności jako seryjnego opowiadacza historii kryminalnych pojawia się ciągle. Czy jest coś takiego jak uzasadnione morderstwo? Czy są na świecie osoby, które zasługują na to, żeby odebrać im życie i to w bardzo brutalny sposób? Wielu zapewne odpowiedziałoby, że tak, jak najbardziej. A jedną z tych osób był bohater naszej dzisiejszej opowieści, który, jak sam stwierdził, chciał pozbyć się z naszego świata ludzi, którzy według niego stanowili zagrożenie dla innych. Trochę jak Dexter i zupełnie nie przejmował się, jeśli pobrudzi przy tym ręce. Jakiś czas temu nagrałam dla was odcinek o Robercie Naperze, który dopuścił się strasznych zbrodni. Przy okazji tego odcinka wspomniałam, że był on skazany na karę pozbawienia wolności w zakładzie psychiatrycznym o majestatycznej nazwie Broadmoor Hospital. Miejsce to jest istną kopalnią indywiduów, o których będę mogła opowiedzieć wam w poniedziałki. Dlatego dziś tym odcinkiem oficjalnie rozpoczynam serię Broadmoor. Na początek posłużę się cytatem z książki Jonathana Levy oraz Emmy French Za murami Broadmoor, najsłynniejszego szpitala psychiatrycznego na świecie, żeby troszkę wam zobrazować, jakie to miejsce. Broadmoor to szpital psychiatryczny o zaostrzonym rygorze w Crowthorne w hrabstwie Berkshire. Niewiele nazw wywołuje taki dreszcz zgrozy. W ciągu 150 lat w Broadmoor przebywali najbardziej krwiożerczy przestępcy w Wielkiej Brytanii. Chorzy psychicznie pedofile, mordercy i kanibale. W 2019 roku w dalszym ciągu mieszkało tam niespełna 200 pacjentów. Szpital stojący na wzgórzu nad malowniczą wioską to duży kompleks wiktoriańskich budynków w stylu neogotyckim, silnie przemawiający do wyobraźni opinii publicznej. Kiedy myślimy o Broadmoor, automatycznie przypominają nam się najsłynniejsi pensjonariusze. Ronnie Cray, Charles Bronson, Peter Sutcliffe czy Kenneth Erskine. Broadmoor jednak się zmienia, ewoluuje. Zawsze tak było. Szpital wkrótce przeniesie się do nowej siedziby. Nie wiadomo, czy zachowa reputację zakładu psychiatrycznego dla najbardziej niebezpiecznych przestępców. To wielki kompleks z licznymi budynkami rozrzuconymi na dużej przestrzeni. Zaskakująco piękne ogrody i olśniewające widoki, okolicznych pól i lasów. Oczywiście nie zachęcają do pozostania tam na stałe. Jeden z pacjentów powiedział: krajobraz jest ładny, ale nigdy się nie zmienia. Oficjalnie powstał on 27 maja 1863 roku, ale tak naprawdę to dokładnie wtedy przyjął swoją pierwszą pacjentkę i od tego czasu zaczął pracować na swoją reputację. Jednak dziś opowiem wam o mężczyźnie, który nie jest kompletnie postacią czarno-białą. Ciekawa jestem, co wy o tym sądzicie, dlatego już teraz zapraszam was do dyskusji w sekcji komentarzy. Okej, zaczynamy. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, gdzie staram się wam przybliżyć sylwetki najciekawszych zbrodniarzy. Według mnie oczywiście. Pamiętajcie również, żeby polubić ten film. To naprawdę mi pomoże. Chciałam was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem wam bajkę o Robercie Maudsley, zwanym również zjadaczem mózgów. Robert John Maudsley urodził się 26 czerwca 1953 roku w Liverpool, a jego rodzicami byli George i Jean Maudsley. Jego dzieciństwo praktycznie od pierwszego dnia było pasmem traum. Głównie za sprawą jego ojca, który był niesamowicie surowy, a wręcz sadystyczny. Wyznawał bowiem staroświecką zasadę, że najlepszym sposobem na wychowanie dzieci jest przykładne dyscyplinowanie ich, zwłaszcza przez kary cielesne. Dlatego kompletnie się nie ograniczał, jeśli chodzi o swoje dzieci, nieważne w jakim wieku były. Nie było żadnej taryfy ulgowej. Z drugiej strony stała Jean, która zgadzała się z mężem w każdej sprawie i wspierała go w dokładnie każdej sytuacji. Dlatego nigdy nie sprzeciwiła się, kiedy George tłukł dzieciaki, nawet kilkudniowe noworodki.
Nie ma co prawda informacji, że sama stosowała przemoc. Jednak przyzwolenie na wszystko było w sumie praktycznie tym samym, gdyby sama je biła. Zdecydowanie zaniedbywała swoje dzieci pod praktycznie każdym względem. Nie zapewniała im miłości, opieki, nie przejmowała się, czy dzieci mają co jeść albo czy mają w co się ubrać. Nie dbała o ich higienę ani o ich zdrowie. Oprócz Roberta w domu było jeszcze troje innych dzieci. I na szczęście ktoś zareagował na ich niedolę i zawiadomił opiekę społeczną, która bardzo szybko zdecydowała, że należy odebrać dzieci rodzicom, którzy ewidentnie nie potrafią bądź nie chcą się nimi zajmować. Robert miał wtedy zaledwie 6 miesięcy. Razem ze swoim rodzeństwem zostali umieszczeni w katolickim sierocińcu, gdzie opiekę sprawowały siostry zakonne. Robert kompletnie nie miał świadomości, że gdzieś tam mieszkają jego rodzice. Jeśli chodzi o niego, to był zawsze przekonany, że jest sierotą. Przez kolejne 10 lat żyli sobie w pełni nieświadomi, że ich los niedługo się odmieni, ale wcale nie na lepsze. Kiedy jeden ze starszych braci Roberta został oficjalnie wpisany na listę dzieci do adopcji i procedura w tej sprawie się rozpoczęła, nagle system i o zgrozo rodzina Maudsley przypomnieli sobie o dzieciach. Na prośbę, a żeby być bardziej konkretnym, na żądanie biologicznych dziadków Roberta, procedura adopcyjna została przerwana, a oni wystąpili o przywrócenie dzieci na łono rodziny. Dziadkowie mieli zostać opiekunami 4 dzieci, a instytucja opiekuńcza przydzieliła im to prawo. Uznano bowiem, że ci kochający dziadkowie będą najlepszą opcją dla rodzeństwa. Nie będą rozdzieleni, jakby to było w przypadku adopcji. Oraz uważa się, że rodzina jest lepsza niż nieznajomi ludzie, którzy mogą okazać się nieodpowiedzialnymi wzorcami do naśladowania bądź milion innych wyjaśnień. Jednak w tej sprawie rodzina Maudsley była ewidentnie nieodpowiednia dla tych dzieci. Za niewinność nie zostały przecież zabrane z domu. Więc tu stwierdzenie, że biologiczna rodzina jest najlepsza, nie bardzo pasuje. A druga sprawa mnie osobiście zastanawia. Gdzie przez ostatnie 10 lat byli dziadkowie? Dlaczego wcześniej nie postanowili zająć się Robertem oraz jego rodzeństwem? Ze źródeł wynika, że dzieci nie miały pojęcia, że ktokolwiek z ich rodziny żyje, co może świadczyć, że nikt ich nie odwiedzał i nie próbował się z nimi kontaktować. I akurat w czasie, kiedy jedno z dzieci mogło znaleźć nowy dom, pojawili się oni, cali na biało, pełni miłości i troski o swoje wnuki. Podejrzane. Jednak niestety troska dziadków okazała się nieprawdziwa, a przynajmniej nie do końca. Ponieważ jak tylko dzieciaki pojawiły się na progu ich domu, zostały zabrane z powrotem do swoich przemocowych rodziców. Szok, jaki dzieci przeżyły, był ogromny. Starsze rodzeństwo pamiętało czasy sprzed sierocińca, więc fala złych wspomnień zalała ich mózgi. Jednak dla Roberta była to kompletnie nowa sytuacja. On nie miał żadnych wspomnień związanych z domem rodzinnym oraz jego rodzicami. Musiał się przyzwyczaić do myśli, że jednak ma mamę i tatę, którzy w tym momencie byli dla niego dwójką totalnie obcych ludzi. Nie była to łatwa przeprawa dla tego spokojnego i wycofanego chłopca. Niestety nie trzeba było długo czekać na powrót do przemocy. Kary cielesne zaczęły się niemal tego samego dnia, co powrót do domu. Dostawali lanie za wszystko i za nic. Nie było praktycznie znaczenia, co się stało. Lanie było codziennym punktem obowiązkowym. Dodatkowo rodzina doświadczała skrajnego ubóstwa, a George, ojciec, namawiał, a nawet kazał dzieciom kraść i przynosić łupy do domu. Głównie chodziło o przybory codziennego użytku, aby nie musieć wydawać na nie pieniędzy. Oczywiście bardzo często dzieci były łapane na gorącym uczynku, a następnie przyprowadzone do domu przez policję. Takie sytuacje powodowały, że schwytane dziecko mogło być pewne poważnych konsekwencji. Jednak to nie kwestia kradzieży tak złościła George'a. Sam przecież posyłał dzieci na łowy, ale fakt, że zostały złapane. Mogły być pewne, że kolejne dni nie będą mogły usiedzieć na tyłku. A wisienką na torcie był fakt, że pod nieobecność tej 4 Maudsley zmajstrowali jeszcze 8 dzieci. Więc łącznie mieli 12. Cała rodzina mieszkała w małym 3-pokojowym domku, dlatego dzieci nie miały nawet miejsca do spania.
Praktycznie spały one na podłodze, bez materaca czy porządnego posłania. Każde dziecko miało jeden komplet ubrania. Tylko jeden, który bardzo rzadko był prany. Chodziły w nim do szkoły, spały w nim. Możecie sobie wyobrazić poziom ubóstwa tej rodziny. Dlatego tym bardziej zastanawia mnie fakt, że po pierwsze, skoro byli tak nieporadni, nie odebrano im pozostałych dzieci. A po drugie, dlaczego nikt nie zainteresował się losem Roberta i trójki jego rodzeństwa po odesłaniu ich do dziadków? Przecież ktoś powinien sprawdzić, czy dzieci dobrze sobie radzą w nowym domu. A tu ewidentnie nic. Zero reakcji. Tak więc wszystkie dzieci Maudsleyów narażone były na ciągłe znęcanie się, przeplatane ze skrajną nędzą oraz niepewnością swojej przyszłości. Była to wręcz koszmarna sytuacja. George Maudsley był niesamowicie kreatywny, jeśli chodzi o sposoby na zadawanie bólu, ale najwięcej uwagi poświęcał Robertowi właśnie. Pozostałe dzieci potwierdziły również, że ojciec wykazywał wyjątkową chęć skrzywdzenia tego chłopca. Stał się on z czasem głównym celem tego potwora. Trochę jakby ojciec nienawidził Roberta bez w sumie jakiegokolwiek powodu. Zamykał go w pokoju na całe tygodnie, nie wypuszczając go, ani nie wpuszczając nikogo do środka. Wejść tam mógł tylko George, który zanosił Robertowi jedzenie, picie oraz regularnie wykorzystywał seksualnie swojego własnego syna. Za zamkniętymi drzwiami czuł się bezkarny. Dodatkowo ojciec zaczął wprowadzać nowe elementy do rutyny bicia. Mianowicie zaczął posługiwać się nie tylko ręką albo nogą, ale postanowił wypróbować coś nowego. Dlatego po kolejnej sesji gwałtów bił chłopca laską bądź kolbą od wiatrówki. Ale to nie były już żarty. Takie pobicia były naprawdę bolesne, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczne. Widzicie więc, że jeśli chodzi o małego Roberta, nie jest żadnym wyolbrzymieniem stwierdzeniem, że był poddawany ekstremalnej przemocy, a miał w tym czasie około 11 lat. Taka sytuacja trwała rok. Jeden rok, który wystarczył, aby wyrządzić nieodwracalne szkody w umysłach i sercach pierwszej czwórki dzieci Maudsley. Nie wspomnę o reszcie dzieci, która znosiła te cierpienia zdecydowanie dłużej. Jednak opieka społeczna znowu pojawiła się w domu rodziny Maudsley i widząc warunki, w jakich żyły, postanowiono, że wszystkie dzieci zostaną odebrane i przeniesione do opieki zastępczej. Choć nadal nie rozumiem, jak to możliwe, że stało się to dopiero teraz. Od tego momentu moja opowieść skupi się już na Robercie, choć całe jego rodzeństwo nie zaznało szczęścia w czasie, kiedy były pod opieką rodzin zastępczych. A przed ukończeniem 16 roku życia każde z nich uciekło i zaczęło życie na własną rękę. Tak też było z Robertem, który w wieku lat 16 również opuścił rodzinę zastępczą i postanowił udać się do Londynu, gdzie liczył, że rozpocznie nowe życie. Nie było to jednak łatwe, ponieważ tak wielkie miasto mogło dawać wiele możliwości, ale miało równie wiele niebezpieczeństw. A dla tak młodego chłopaka, który nie miał tam nikogo, do kogo mógłby się zwrócić o pomoc, było wyjątkowo nieprzyjazne. Oczywiście natychmiast wylądował na ulicy, stolicy Anglii, gdzie, aby przeżyć, zajmował się drobnymi kradzieżami. Jednak wiedział doskonale, że w ten sposób nie zajdzie daleko. Nie starczało mu na wiele, poza jakimś podstawowym wyżywieniem, a chłopak potrzebował bezpiecznej przystani. Dlatego bardzo szybko został wciągnięty w świat seks biznesu, gdzie towarem było jego ciało. Jak łatwo się domyślić, nie było to bezpieczne zajęcie, które wystawiało chłopaka na ryzyko utraty życia lub zdrowia za każdym razem, kiedy udawał się na stronę z kolejnym klientem. Otaczał go również świat przestępczości, głównie biznes narkotykowy, który bardzo często idzie w parze z prostytucją. Dlatego jego bliskość równała się dostępność. Robert Maudsley w wieku 16 lat uzależnił się od każdej możliwej substancji, po jaką mógł sięgnąć i na jaką było go stać w danym momencie. Oczywiście najczęściej sięgał po alkohol, który był najtańszy. Pił całe dnie i całe noce, praktycznie nie trzeźwiejąc całymi tygodniami, ale praca, jaką wykonywał bez dopingu, była niemożliwa.
Nie potrafił upadlać się bez znieczulenia. Zanim osiągnął 18 lat, był w bardzo zaawansowanej chorobie alkoholowej i na stałe wpisał się już w krajobraz londyńskiego półświadka. Choć sam teoretycznie nie popełniał żadnych znaczących przestępstw, ani nie miał o dziwo bardzo długiej kartoteki. Znało go większość ludzi kręcących się w najczarniejszych czeluściach londyńskiej kloaki. Swoich klientów najczęściej poznawał w barach, w których i tak siedział, konsumując olbrzymie ilości trunków wyskokowych. Zagadywał ich, a potem proponował swoje usługi. Kiedy mężczyzna się zgodził, Robert opuszczał bezpieczny bar i udawał się w nieznane miejsce, aby odbyć stosunek seksualny z klientem. Za każdym razem narażał się na wielkie niebezpieczeństwo i przez 2 lata spędzone w taki sposób padł ofiarą wielu napaści, łącznie z gwałtem. Kwestią czasu było, kiedy stanie mu się coś naprawdę poważnego albo padnie ofiarą zabójstwa. Robert oprócz szeregu uzależnień walczył z bardzo ciężką depresją oraz z problemami psychicznymi. Ze względu na fakt, że nie był zdiagnozowany, nie da się jednoznacznie określić, na co cierpiał. Jednak w późniejszych latach psychiatrzy, którzy się nim zajmowali, stwierdzili, że już jako nastolatek borykał się prawdopodobnie z pierwszymi objawami schizofrenii. Jego bardzo ryzykowny tryb życia doprowadził go w końcu na skraj przepaści. Nie widząc żadnej drogi wyjścia, postanowił skoczyć. Robert niedługo po swoich 18 urodzinach postanowił targnąć się na swoje życie. Nie zrobił tego jednokrotnie, tych prób było kilka, ale żadna nie powiodła się. Czy miał niesamowite szczęście? Czy może jednak nie chciał wystarczająco mocno rozstać się z tym światem? Nie wiem, ale za każdym razem wrócił z odmętów piekła. Po jednej z takich prób został hospitalizowany, gdzie pierwszy raz w życiu otrzymał odrobinę pomocy. Początek zapowiadał się obiecująco. Robert, który w swoim krótkim życiu nie zaznał chwili spokoju, w szpitalu poczuł się bezpiecznie. Dodatkowo ktoś chciał mu pomóc. Interesował się jego losem. To była zdecydowanie miła odmiana. Myślę, że jest to idealne podsumowanie tego, co ten chłopak przeżył. Że pobyt w zakładzie psychiatrycznym był najlepszym, co go spotkało od czasów sierocińca. Wtedy to, podczas rozmów z lekarzem, Robert pierwszy raz przyznał, że słyszy głosy, a te głosy mówiły do niego bez przerwy, namawiając go do wyrządzenia krzywdy. Ale nie byle komu. Nie chodziło o to, żeby napadł przypadkową osobę. Jego misją miało być zabicie swoich rodziców. I choć nie miał z nimi kontaktu od naprawdę dawna, a pod ich opieką przebywał raptem 1,5 roku, piętno, jakie na nim odcisnęło bestialstwo jego ojca i obojętność jego matki, były olbrzymie. Stopień zagrożenia, jaki odczuwał z powodu ich postępowania, sprawił, że dopóki nie pozbawi ich życia, nie będzie mógł czuć się bezpiecznie. Teoretycznie nie mówił o tym, że zamierza powziąć jakieś specjalne wysiłki, żeby dotrzeć do rodziców i spełnić to, o co proszą go głosy. Jednak przyznacie, że było to bardzo niepokojące wyznanie. Ale najwidoczniej niewystarczająco dla lekarza prowadzącego leczenie Roberta, ponieważ po standardowych 6 tygodniach obserwacji Maudsley został wypuszczony ze szpitala i wrócił w to samo miejsce, z którego przyszedł, na ulicę Londynu. Jak to jest możliwe, że lekarz uznał go za człowieka, który może opuścić mury oddziału? Nie wiem. Ale Robert po raz kolejny zawiódł się na autorytetach, ponieważ miejsce, w którym poczuł się bezpiecznie, również go nie chciało. Został sam ze swoim rosnącym szaleństwem. Nie widząc żadnej innej możliwości, powrócił do starych nawyków i wkrótce ponownie oferował usługi seksualne w okolicznych barach. Tą drogą podążył aż do 1973 roku, czyli do czasu, kiedy miał 20 lat. Wtedy to podczas jednego z wieczorów poznał kolejnego mężczyznę, który skierował życie Roberta na zupełnie inne tory. Tym mężczyzną był John Farrell. W czasie, kiedy poznał Roberta, był już po 30, więc z perspektywy Maudsleya był starszym mężczyzną, jak zresztą większość jego klientów. Jednak ten był inny niż wszyscy. Przede wszystkim był całkiem majętny. Prowadził firmę budowlaną, która odnosiła spore sukcesy. Mieszkał na północnych obrzeżach Londynu, w ładnej dzielnicy i po pierwszym, bardzo przypadkowym spotkaniu
John stał się regularnym klientem Roberta. Pewnego dnia jednak, po tym jak ich randka dobiegła końca, John powiedział Robertowi, że nie chce kontynuować ich znajomości w taki sposób. Nie chce być tylko klientem, ale chce, aby Robert zaprzestał pracy w seks biznesie, a został jego partnerem. Oczywiście zaproponował rekompensatę za utracone przychody, więc chyba dla bezpieczeństwa zaproponował układ typu Sugar Daddy, Sugar Baby. Najważniejsze, żeby Robert był jego partnerem na wyłączność. Było to coś zupełnie nowego dla Roberta, ponieważ nigdy nawet nie pomyślał o stworzeniu związku z kimkolwiek. Traktował sprzedawanie swojego ciała jako zwykłą transakcję, całkowicie pozbawioną głębi, czy w sumie czegokolwiek. Nie brał pod uwagę takiej propozycji, jednak po krótkim przemyśleniu stwierdził, że w sumie tylko zyska, zgadzając się. Przede wszystkim nie będzie skazany na przypadkowych klientów. Jeden, którego zna, da mu pewien rodzaj bezpieczeństwa. A inny, niezaprzeczalny plus to fakt, że będzie mógł opuścić ulice Londynu. Jego sytuacja mieszkaniowa mogłaby być opisywana jako to skomplikowane. A teraz miał opcję zamieszkać w prawdziwym mieszkaniu, ponieważ John proponował rekompensatę za utracone zarobki z innych spotkań, co pozwoliłoby Robertowi wynająć sobie jakiś bezpieczny kąt. Więc tak naprawdę byłaby to kolejna transakcja. Troszkę inna niż do tej pory, ale nadal w sumie to, co znał i w dziwny sposób dawało mu to poczucie kontroli. Oczywiście zgodził się. Początkowo ich spotkania nie różniły się niczym od poprzedniego układu. Relacja między nimi była czysto fizyczna. Nie umawiali się na randki czy na spotkania w kinie. Po prostu ustalali miejsce i godzinę, udawali się na miejsce, a następnie kończyli w domu Johna Farrella. Takie spotkania odbywały się przez około 6 miesięcy. Ale John powoli nalegał na coraz częstsze. Ewidentnie chciał większego zaangażowania Roberta w ich relacje. Maudsley nie protestował. Chętnie spędzał czas z Johnem. Umawiali się na kolację, do restauracji czy na spacery i rozmowy, które oczywiście kończyły się u Johna w domu. Choć sytuacja ewidentnie zmieniała się na lepsze, Robert nadal był głęboko uzależniony od narkotyków oraz alkoholu, co wydawało się zupełnie nie przeszkadzać Johnowi. Pewnego wieczoru po kolejnej randce John jak zwykle zaprosił Roberta do siebie do domu, ale tym razem zachowywał się odrobinę inaczej niż zazwyczaj. Był bardziej podniecony i ewidentnie nie mógł doczekać się, kiedy mężczyźni znajdą się w domu. Cały wieczór powtarzał, że w domu ma coś specjalnego, co chciałby pokazać Robertowi. Te enigmatyczne komunikaty wzbudziły ciekawość Roberta, który w momencie przyjścia do domu Farrella był zaintrygowany nie na żarty. Udali się więc do sypialni, gdzie miał odbyć się ich standardowy finał. Robert był w tym momencie zdrowo nagrzany, jak zwykle to było, ale resztkami świadomości obserwował ruchy przyjaciela. John podszedł do jednej z komód w sypialni i z szuflady wyciągnął plik zdjęć, który następnie przyniósł i położył na łóżku. Robert starał się z całych sił skupić uwagę na tych zdjęciach, choć było to bardzo trudne. Widział, że John jest niesamowicie podekscytowany i nie chciał sprawić zawodu kochankowi, ale zupełnie nie tego spodziewał się, co zobaczył. Kiedy udało mu się rozpoznać obrazy uwiecznione na błyszczącym papierze, cały świat zawirował. Zdjęcia przedstawiały obrzydliwe sceny, na których dorośli wykorzystywali seksualnie małe dzieci. W tej chwili coś nim zawładnęło. Coś, co nigdy wcześniej nie dało o sobie znać. Zalała go fala wspomnień i scen z dzieciństwa, dokładnie z czasu, jaki spędził w domu swoich rodziców. Te wszystkie przerażające chwile, kiedy ojciec bił go i zamykał w pokoju, żeby wykorzystywać go. Nie mógł oderwać wzroku od tych biednych dzieci. Nie był w stanie spojrzeć na Johna, który nie miał zielonego pojęcia, co działo się w głowie partnera. Dlatego nadal stał obok Roberta i z szerokim uśmiechem na ustach czekał na jego reakcję. Kiedy żadnej się nie doczekał, zapytał Roberta w konspiracyjny sposób, czy podoba mu się to, co widzi. Farrell był przekonany, że znalazł idealnego kochanka i partnera, z którym będzie mógł dzielić swoje fantazje i je spełnić, a marzył o uprawianiu seksu z młodymi chłopcami. Ale Robert Maudsley wstał tylko z łóżka i skierował się w stronę wyjścia z sypialni, nie spoglądając nawet na Farrella.
Chciał jak najszybciej odejść i wyrzucić z głowy te przerażające i traumatyczne obrazy. Nie miał pojęcia, że mężczyzna, który praktycznie był jego chłopakiem, ma tak chore upodobania. Przez te wszystkie miesiące nie zdradził się z niczym, ale nie było mu dane oddalić się w spokoju, ponieważ John, który nadal nie miał pojęcia, o czym Robert myślał, zaczął nawoływać go, aby wrócił. Nie omieszkał go również poinformować, że jego marzeniem jest odtworzenie niektórych rzeczy ze zdjęć i ma już nawet upatrzone dziecko idealne do tego. John zaczął już wyczuwać, że atmosfera w pomieszczeniu jest gęsta, ale nie w pozytywny sposób. Próbował podejść i porozmawiać z Robertem. Pytał, co się stało, ale Robert denerwował się coraz bardziej. Jedno, czego nienawidził na świecie, to ludzie krzywdzący dzieci, tak jak jego ojciec. Z całego serca nienawidził PDF-ów i uważał, że nie zasługują, żeby chodzić po tej ziemi. Napędzany wściekłością i bólem z powodu cierpienia, jakie te małe dzieci ze zdjęcia musiały przeżyć, odwrócił się do Johna i wiedział, co zrobi. Koło łóżka, na którym nadal leżały rozrzucone zdjęcia, znajdował się kawałek materiału. Coś jakby szal. Robert, jak w transie, podszedł do niego, podniósł go, następnie rzucił się na Farrella i powalił go na łóżko. John początkowo myślał, że Robert podniecił się, dokładnie tak jak na to liczył. Nawet flirtował z Robertem, zachęcając go do igraszek. Jednak kiedy materiał szala trafił wokół szyi, a Robert ze ślepym wzrokiem zaczął zaciskać go coraz mocniej, wtedy do niego dotarło, że to nie będzie najlepszy seks jego życia, ale koniec jego życia. Podjął próbę walki, jednak jego los dopełnił się w chwili, kiedy wyciągnął to nieszczęsne pudełko. Robert był w istnym szale i nic nie było w stanie go powstrzymać. Nie ruszył się ani o milimetr i nie przestał zaciskać szala, dopóki John nie przestał się ruszać, a jego szeroko otwarte oczy nie stały się mętne. Choć było w sumie pewne, że Farrell nie żyje, Robert nie kontrolował się i nie myślał racjonalnie. W jego odurzonym i spanikowanym umyśle istniało prawdopodobieństwo, że mężczyzna jest tylko nieprzytomny i zaraz wstanie. Zrobił więc coś, co uznał za konieczne i przede wszystkim słuszne. Wyciągnął nożyk kieszonkowy, jaki miał zawsze przy sobie do obrony, i zaczął dźgać ciało Johna Farrella na oślep, z epicką furią. Nie patrzył, gdzie trafia, ale nie przerywał, szatkując skórę, graniąc głowę, deformując twarz. W pewnym momencie zauważył młotek leżący niedaleko szafy. Postanowił zrezygnować z noża i zmienić go na drugie narzędzie. Zniszczenia, jakich dokonał tym młotkiem, były nie do opisania. Uderzał nim, aż z czaszki została krwawa miazga, pulpa mięsna, połamanych kości, która już dawno przestała przypominać istotę ludzką. Kiedy skończył, zrobił 2 kroki w tył i spojrzał na swoją pierwszą ofiarę i pomyślał z ulgą, że ten potwór już nigdy więcej nie skrzywdzi żadnego dziecka. Ale chwilę po tym przyszedł moment trzeźwości i świadomości, co właśnie się wydarzyło. Robert Maudsley nie był gwałtownym ani agresywnym człowiekiem. Nie wdawał się w żadne bójki, chyba że musiał się bronić. I choć prowadził życie na krawędzi, był naprawdę spokojnym młodym mężczyzną. Poczucie ulgi, że uchronił kolejne ofiary przed Farrellem, było upajające. Ale wiedział również doskonale, że to, co zrobił, było złe i że jego życie drastycznie się zmieni. Musiał podjąć decyzję, jak podejść do tej sprawy. Czy spróbować ukryć fakt, że zamordował kogoś, czy po prostu się przyznać. Im dłużej się nad tym zastanawiał, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że jakby nie patrzeć, postąpił źle i zasłużył na karę. A fakt, że substancje, które zażył tego wieczora, zaczęły opuszczać jego organizm i mgła narkotyczna opadała, upewniał go w przekonaniu, że powinien zgłosić się na policję i ponieść konsekwencje swojego czynu. Gonitwa myśli była wykańczająca. Choć nie chciał iść do więzienia, wiedział, że inaczej się nie da. Zawsze najbardziej bolało go, że jego kat, jego ojciec nigdy nie poniósł żadnej odpowiedzialności za to, co mu zrobił, i to wprawiało Roberta we wściekłość. Więc jak mógłby on sam teraz uniknąć kary za tak straszny czyn? Dodatkowo okazuje się, że on, Robert, jest niebezpieczny dla społeczeństwa. Co prawda nie uważał się nigdy za takiego, jednak jakby nie patrzeć do tego momentu, nie wiedział, że będzie zdolny do zamordowania kogoś. A jednak stał w kałuży krwi obok mielonego Johna.
czyli jednak w odpowiednich warunkach był zdolny do wszystkiego. Podjął więc jedyną decyzję, jaka według niego była możliwa. Odda się w ręce policji. Nadal pokryty krwią, odłamkami kości i tkanki mózgowej Johna, wyszedł z jego mieszkania i udał się na najbliższy posterunek policji. Uznał, że będąc szczerym, tylko zyska i może uzyska jakąś pomoc. Najlepiej psychiczną i może lżejszy wyrok. W sumie to nawet myślał, że policja może uzna, że miał słuszność, ponieważ zdjął PDF-a. A to w sumie chyba dobrze. Kiedy wszedł do budynku policji, natychmiast został zauważony. Jednak w pierwszych chwilach wzięto go za ofiarę napaści. Jednak on od razu powiedział, że właśnie zamordował przestępcę seksualnego i potrzebuje pomocy. Reakcja policjantów była raczej naturalna w tej sytuacji, czyli opadły im szczęki i przez chwilę patrzyli na Roberta jak na ducha. Szybko się jednak pozbierali i zaczęli działać. Najpierw zabrali Roberta Maudsleya, żeby wziął prysznic i dali mu nowe ubrania. Kiedy był już czysty, zabrali go do pokoju przesłuchań, żeby porozmawiać i dowiedzieć się, o co chodzi. Policjanci byli przekonani, że ten mężczyzna powie im bardzo ciekawe rzeczy, o ile można to tak nazwać, ale na pewno mogli liczyć na jego szczerość i otwartość. Dlatego postanowili nagrać całe przesłuchanie, aby mieć wszystko jak najlepiej udokumentowane. I nie rozczarowali się, bo Robert nie miał zamiaru niczego ukrywać. W najdrobniejszych szczegółach opisał istotę związku między nim a Johnem Farrellem, a później przeszedł do tego, co wydarzyło się, zanim zaatakował partnera i oczywiście sam przebieg ataku. W czasie, kiedy Robert tłumaczył całe zajście, inna ekipa pojechała do domu Johna Farrella, a tam okazało się, że Robert nie skłamał w żadnym momencie. Wszystko kropka w kropkę było tak, jak opisał. Rozrzucone zdjęcia, materiał na szyi i zwłoki, które były tak zmasakrowane, że nie można było zidentyfikować, kto to. Ba, nawet ciężko było stwierdzić, czy to mężczyzna. Ale założono, że Maudsley mówił prawdę i to właśnie szczątki Johna Farrella. Funkcjonariusze byli skonsternowani. Nie tylko poziom brutalności szokował, ale przede wszystkim fakt, że sprawca kompletnie nie zamierzał wypierać się swojego udziału w zabójstwie. Takich prezentów nie dostają praktycznie nigdy, bo kto przy zdrowych zmysłach przyzna się otwarcie do zamordowania drugiego człowieka w tak brutalny sposób. I to był klucz do całej sprawy. Kwestia poczytalności Roberta. Podejrzewano, a nawet powiem więcej. Policjanci byli wręcz przekonani, że z tym młodym człowiekiem jest coś nie tak. I choć wszystko wskazywało, że mają przed sobą najprostszą sprawę o morderstwo, trzeba było zbadać Roberta psychiatrycznie. Zespół psychiatrów przeprowadził ocenę stanu zdrowia Roberta i wystawili swoją ocenę. Sędzia, który zapoznał się z jego aktami, natychmiast potwierdził, że nie ma możliwości, aby chłopak stanął przed sądem. Był on tak głęboko zaburzony, a jego przeszłość, która zawierała ciężkie wykorzystywanie seksualne i przemoc w bardzo wczesnym wieku, lata tułania się po rodzinach zastępczych, uzależnienia od substancji, liczne gwałty oraz praca jako męska prostytutka również predysponowały go do miana osoby nie nadającej się, aby odpowiadać za swój czyn. W związku z tym sędzia stwierdził, że Robert Maudsley zostanie skierowany na zamknięte leczenie w słynnym Broadmoor Hospital, który znany jest właśnie z tego, że za murami odsiadują swoje kary najgorsi zbrodniarze, którzy zostali uznani za chorych psychicznie. Dziś są tam również zwykli pacjenci, ale kiedyś było to miejsce dla kryminalnie niepoczytalnych. Wśród najsłynniejszych osadzonych był Peter Sutcliffe, słynny rozpruwacz z Yorkshire, John Straffen, zabójca dzieci, czy wspomniany na początku odcinka Robert Napper. Oczywiście będę nagrywać dla Was kolejne programy o nich jako część tej serii. A teraz wśród tych słynnych zbrodniarzy znalazł się również Robert, o którym wszyscy mówili. W latach 70., kiedy trafił do Broadmoor, było ono naprawdę strasznym miejscem i zasłużyło sobie na swoją złą reputację. Oczywiście głównie ze względu na osadzonych. W końcu to było crème de la crème przestępców, ale warunki tam panujące były również okropne. Było to pół więzienie, pół zakład psychiatryczny, a osoby tam osadzone często były praktycznie 24 godziny na dobę zakuwane w kajdany, nawet w czasie snu. Dodatkowo w czasie, kiedy Robert Maudsley przebywał w placówce,
Mówiono o tym, że na porządku dziennym były ataki przemocy skierowane na osadzonych przez personel, a nawet dochodziło do przemocy seksualnej. Nie ma żadnej informacji, czy Robert również doświadczył takiego traktowania, ale możecie sobie wyobrazić, że w czasy to nie były. Jednak Maudsley w jakiś dziwny, ale w sumie naturalny sposób wpasował się w ten krajobraz. Czuł, że zasłużył na to, żeby tam być zamkniętym. Zdawał sobie sprawę, że stanowi niebezpieczeństwo dla innych. Od zawsze zdawał się wiedzieć, że z jego zdrowiem psychicznym jest coś ewidentnie nie tak. Dlatego był wręcz pełny nadziei, kiedy usłyszał, że skierowano go do placówki psychiatrycznej. Liczył na to, że otrzyma pomoc, której tak bardzo potrzebował, żeby zwalczyć swoje demony. Niestety mylił się okrutnie, ponieważ pobyt w Broadmoor polegał głównie na tym, że był zamknięty i odizolowany od ludzi, którzy ewentualnie mogli uaktywnić w nim kolejne ataki szału, oraz faszerowany był lekami, które wyłączały go, wręcz odrętwiały. No ale lepsze to niż nic. Dlatego Robert odnalazł się za murami szpitala całkiem dobrze. Do czasu, aż na jego drodze stanął ktoś, kto zbudził uśpione upiory. Kiedy Robert miał 24 lata, przebywał w zakładzie od jakichś 3 lat. Przyjęto nowego pacjenta, który nazywał się David Francis. Został skierowany do Broadmoor, ponieważ był PDF-em. Jak tylko Robert się o tym dowiedział, znienawidził nowego z mocą kosmiczną. Wszystkie uczucia, jakie nim zawładnęły w noc morderstwa Johna Farrella, powróciły i nie dawały mu spokoju. Jednak mimo wszystko Robert starał się opanować. Robił co mógł, żeby omijać Davida i nie wchodzić z nim w żaden kontakt. Ale dni mijały, a Robert był coraz bardziej pochłonięty nienawiścią do Francisa i obsesyjnymi myślami o tym, że musi on zapłacić za krzywdę tych dzieci, które wykorzystał. A w jego mniemaniu pobyt w zakładzie Broadmoor, choć ciężki poniekąd, nie był wystarczającą karą. Dlatego uknął plan, który postanowił wcielić w życie. Jednak, aby go wykonać, potrzebował pomocy, dlatego zwrócił się do innego osadzonego, Davida Cheesemana. David nienawidził Broadmoor, ale nie miał możliwości się z niego wydostać, ponieważ pacjenci czy więźniowie byli tam zsyłani w sumie bezterminowo. Większość z nich umierała w zakładzie, a tego Cheeseman nie chciał. Wiedział doskonale, że nie zostanie wypuszczony na wolność, więc jedyną możliwością, aby wyrwać się z tego piekła, było zrobienie czegoś potwornego, co sprawiłoby, że odesłany byłby do normalnego więzienia. To trochę pokazuje, jak strasznym Broadmoor miejscem było, że wolał trafić do zwykłego więzienia, choć w opinii wielu, zwłaszcza zwykłych ludzi, pobyt w zakładzie psychiatrycznym był wręcz nagrodą dla skazańca, ponieważ co może być gorszego niż więzienie? A no właśnie, Broadmoor. David Cheeseman był gotowy popełnić morderstwo razem ze swoim przyjacielem Robertem Maudsley, aby opuścić szpital. Zabrali się więc do roboty. Przez kolejne kilka tygodni próbowali ukraść łyżkę ze szpitalnej kuchni. A kiedy im się udało, powoli i żmudnie zaostrzyli ją, pocierając ją o podłogę, tak żeby powstało coś przypominające spiczaste ostrze. Kolejny etap polegał na tym, żeby stworzyć sytuację, w której mogliby przebywać sam na sam z Davidem Francisem z dala od innych więźniów oraz przede wszystkim personelu. Raz w tygodniu wszyscy osadzeni mieli przydzieloną 1 godzinę, aby spędzić ją na placu przed budynkiem. W tym czasie wszyscy przebywali tam wspólnie. Uznali, że byłby to idealny czas, żeby wykonać swój plan, skorzystać z zamieszania i tłoku. Ten dzień nastał 26 lutego 1977 roku. Wszyscy pacjenci opuścili swoje cele i wyszli na podwórze, aby rozegrać mecz piłki nożnej. A kiedy godzina minęła, cała masa ruszyła z powrotem do swoich pokoi. Podczas gdy tłuszcza tłoczyła się przy drzwiach, a następnie przelewała się przez korytarze, mężczyźni wyszukali w tłumie Francisa i porozumiewawczo spojrzeli na siebie, dając znak, że już czas. Obydwaj przecisnęli się przez tłum i złapali swoją ofiarę pod pachy, a Robert wyciągnął zaostrzoną łyżkę i przystawił mu ją do szyi, aby ten nie wezwał pomocy. Zaciągnęli go do jednego z pomieszczeń gospodarczych i zamknęli się wewnątrz razem z przerażonym Davidem Francisem. Następnie zabarykadowali się tak, aby w razie kłopotów nikt nie mógł wejść do środka i im przeszkodzić, ale również, aby ofiara nie zdołała uciec.
To, co stało się później, było przerażające. Przez następne 9 godzin torturowali Francisa, zadając mu cierpienie nie z tej ziemi. Przywiązali go do krzesła, następnie bili go, kopali, dźgali zaostrzoną łyżką. Pocięli go w taki sposób, że skóra prawie z niego zeszła. Aż po 9 godzinach tej gehenny Robert podniósł ledwo żywego Davida z krzesła i zaczął walić jego głową o ścianę. Raz za razem. Wpadł znowu w trans, jak w trakcie, kiedy mordował Johna Farrella. Całkowicie odpłynął, a kiedy się ocknął, okazało się, że David Francis nie żyje. I w sumie już nie żył od jakiegoś czasu. To, co było jego głową, przestało nią być. Teraz przypominało krwawy balon, z którego uszło powietrze. W czasie, kiedy Robert był w szale i masakrował głowę Davida, kilkukrotnie wbił mu w mózg zaostrzoną łyżkę. Tak dla pewności, że mężczyzna nie żyje. Rzucił ciało na ziemię i obaj napastnicy opuścili schowek, jakby nigdy nic. Kiedy odnaleziono ciało Davida, w pozostałości po jego głowie nadal tkwiła łyżka. To stąd powstało jego przyzwisko, zjadacz mózgów. Ponieważ kiedy pracownicy szpitala właśnie odnaleźli ciało z tą łyżką wbitą, byli przekonani, że napastnik zjadł go trochę. Prasa natychmiast podłapała ten temat i ta wersja okrążyła całą Anglię, a później świat z prędkością światła. Wołano na niego kanibal Hannibal, czy właśnie zjadacz mózgów. Ale Robert, ponieważ bardzo szybko odkryto sprawców tego morderstwa, powiedział, że nigdy nie dokonał czynu kanibalistycznego na Davidzie Francisie. Nie miał nigdy takiego zamiaru, a łyżka po prostu była tam tym, co uznał za łatwe narzędzie, którym może się posłużyć. Ale mnie najbardziej zastanawia, jak to jest możliwe, że przez 9 godzin, kiedy mężczyźni torturowali swoją ofiarę, nikt ich nie zauważył i nie przerwał tego. Z pewnością David krzyczał w agonii. Dlaczego nikt go nie usłyszał? Moje źródła nie podają nic odnośnie tego, czy podjęto jakąś akcję ratunkową. Czy w ogóle ktoś zauważył, że 3 mężczyzn nie powróciło do swoich cel? Przecież Broadmoor było znane ze swojej niesamowitej czujności i w ograniczaniu swobód osadzonych. Tym razem nikt nie zauważył, że 3 osadzonych nie powróciło ze spaceru? Podejrzane. Dodatkowo, skoro przebywali oni w tym pomieszczeniu przez 9 godzin, to znaczy, że przez co najmniej 8 godzin David żył i można go było uratować. Zdecydowanie dziwna sprawa. Choć w jednym z podcastów słyszałam wersję, jakoby całemu zdarzeniu przyglądali się pracownicy szpitala przez okno w drzwiach do tego pomieszczenia. Jeśli rzeczywiście tak było, to również bardzo dziwna sprawa. Dlaczego nie podjęto interwencji i nie przerwano tego ataku? Jednak nie można cofnąć czasu. Robert dokonał swojej zemsty i właśnie miał na swoim koncie drugie morderstwo. I podobnie jak w sprawie Johna Farrella, Robert Maudsley był bardzo uległy i chętny do współpracy. Nie zamierzał się niczego wypierać. Opowiedział w najdrobniejszych szczegółach, jak doszło do morderstwa, co nim kierowało i oczywiście przebieg samego ataku. Nadal wiedział, że to, co zrobił, było złe. Odróżniał, czym jest dobro od zła, a morderstwo, zwłaszcza tak brutalne, było ewidentnie złe. Jednak wierzył, że to, co zrobił, było słuszne. Nawet jeśli na końcu zostało odebrane komuś życie. Ponieważ zlikwidował kolejnego PDF-a. Oczywiście został postawiony w stan oskarżenia, a sędzia stwierdził, że nie może on nadal przebywać w zakładzie psychiatrycznym. Dlatego skazał Roberta na karę pozbawienia wolności, którą miał odbywać w więzieniu Wakefield, kolejnej placówce, która była bardzo dobrze znana. Miała ona również nazwę Monster Mansion, z powodu osadzonych tam ludzi uważanych za najgorszych przestępców w Anglii. Jednym z bardziej znanych skazańców był sam doktor śmierć, Harold Shipman. Z jakiegoś powodu, mimo faktu, że Robert zamordował już 2 osoby w dość charakterystycznych okolicznościach i z dość niecodziennych pobudek, postanowiono osadzić go w otwartym skrzydle, gdzie miał on możliwość socjalizować się z innymi osadzonymi. Było to całkowicie niezrozumiałe, ponieważ w każdej chwili mógł natknąć się na kolejnego przestępcę seksualnego, co mogłoby wyzwolić w nim kolejną furię. A co za tym idzie? Następne morderstwo. Robert sam, kiedy dowiedział się, gdzie został przydzielony, próbował ostrzec władze więzienia, że jest to bardzo niebezpieczne posunięcie, ponieważ zabije ponownie. Nie będzie umiał się powstrzymać, jednak nikt go nie słuchał. Stwierdzono tylko, że najzwyczajniej w świecie zostanie powstrzymany i tyle. Ale zapewne domyślacie się, że tak się nie stało.
Robert błagał wręcz, aby umieścić go w izolatce, ale na nic się to stało. Zaledwie rok po tym, jak zamordował Davida Francisa, Robert postanowił, że zabije po raz kolejny. Tym razem stwierdził, że będzie to jego misja, że zidentyfikuje osadzonych, którzy zostali skazani za wykorzystanie seksualne dzieci i pozbędzie się ich. Jego plan był prosty. Ze względu na fakt, że był w tym otwartym skrzydle, miał możliwość nawiązywania znajomości, nie wzbudzając przy tym żadnych podejrzeń. Następnie, po tym jak odkryje jakiegoś PDF-a, zdobędzie jego zaufanie, zaciągnie go do celi, a tam zamorduje. 29 lipca 1978 roku Robert obudził się i postanowił, że to będzie dzień, kiedy wprowadzi swój plan w życie. Ale uległ on dość szybko modyfikacji. Początkowo stwierdził, że będzie to robił ostrożnie, powoli i pojedynczo. Będzie ich torturował, zanim ich zamorduje. Jednak najprawdopodobniej już po pierwszym morderstwie zostałby odkryty, a on chciał zamordować jak najwięcej tych potworów. Dlatego postanowił, że będzie ich wprowadzał do celi i natychmiast mordował, tak żeby pozbyć się jak najwięcej ilości tych śmieci. Wyszedł więc z celi i zaczął spacerować po oddziale, poszukując pierwszej ofiary. Miał już kilka osób na celowniku i próbował odciągnąć ich od reszty i skierować się w stronę swojej celi. Jednak każdy doskonale wiedział, kim jest Robert. Nikt nie chciał z nim zostać sam na sam. Dodatkowo każdy nadal wierzył, że Robert jest kanibalem. Dlatego nikt nie miał zamiaru skończyć jako lunch Roberta. Cały ranek był jednym wielkim rozczarowaniem. Nie udało mu się nikogo zaciągnąć w ustronne miejsce. Kiedy miał już odpuścić, jeden z więźniów zgodził się, żeby pójść z Robertem do jego celi. Był nim 46-letni Sully Darwood, który chciał skorzystać z usługi seksualnej oferowanej przez Roberta. Nie ma informacji, czy Sully wykorzystywał kiedyś dzieci, ale w więzieniu przebywał, ponieważ pobił swoją żonę do takiego stopnia, że kobieta zmarła. Dlaczego to na niego trafiło? Nie wiem do końca, może jednak było coś na rzeczy. A może po prostu Robert był zdeterminowany, aby zabić kogokolwiek tego dnia. Nie zmienia to faktu, że Sunley wszedł z Robertem do jego celi, podpisując tym samym wyrok na siebie. Jak tylko przekroczyli próg celi, Robert zatrzasnął drzwi i zabarykadował się. Rzucił się na zaskoczonego mężczyznę. Natychmiast wyciągnął ukrytą zaostrzoną łyżkę, którą również ukradł i przygotował na ten moment. Dźgał na oślep, zadając bolesne rany. Stanley próbował z całych sił wydostać się z tej pułapki, ale szał Roberta był zwierzęcy. Zadawał rany z prędkością błyskawicy, szatkując praktycznie całe ciało Darwooda, ale najbardziej skupił się na twarzy i okolicach szyi mężczyzny. W pewnym momencie wbił mu ostrze nawet w ucho i przebił mózg. Jednak to nie był cios, który zabił ofiarę. Robert w pewnym momencie wstał. Złapał Darwooda za nogi i zaczął miotać nim jak szatan po całej celi, uderzając jego głową o wszystkie możliwe przedmioty. Kiedy skończył, ofiara nie ruszała się. Nie wydawała z siebie żadnych dźwięków, ale Robert nadal nie miał pewności, że odniósł sukces. Dlatego wyciągnął ukrytą linę, którą również ukradł i trzymał pod poduszką. Owinął ją wokół szyi Darwooda i zacisnął, ostatecznie dusząc go. Na koniec wstał i wpatrywał się w swoją ofiarę. Był dumny z tego, co zrobił. Wiedział, że pozbył się z tego świata kolejnego potwora. W tym momencie Robert Maudsley stał się seryjnym zabójcą. Pierwszym na świecie, który dokonał tego, będąc za kratami. Jednak Robert jeszcze nie skończył na dziś. Przecież postanowił, że zamorduje tyle osób, ile się da. Na ten moment nikt nie odkrył jeszcze tego, co zrobił Darwoodowi, dlatego trzeba było kuć żelazo póki gorące. Musiał jednak jakoś uporządkować cele. Dlatego wcisnął zmasakrowane ciało Darwooda pod swoje łóżko, powycierał krew z podłogi oraz umył się w umywalce. A kiedy upewnił się, że nie ma najmniejszego śladu świadczącego o tym, że właśnie brutalnie zamordował kogoś, wyszedł z celi w poszukiwaniu kolejnej ofiary. Tym razem również nie mógł znaleźć nikogo, kto zechciałby mu zaufać i pójść z nim do jego celi. Dlatego stwierdził, że musi zmienić swój plan. Po co męczyć się i wabić ofiarę, skoro po prostu może wziąć ze sobą nóż i zaatakować? Oczywiście wiązałoby się to z tym, że zaraz zostanie powstrzymany, ale nawet jedna ofiara była tego warta.
Ale po chwili stwierdził jednak, że ten sposób będzie ostatecznością i wypróbuje jeszcze coś innego. Postanowił, że wyjdzie na dziedziniec i tam poszuka inspiracji, może wpadnie na jakiś nowy plan. Jednak tak się nie stało. Zrezygnowany, wrócił do środka, zdecydowany, żeby wprowadzić w życie plan ostateczny. Wtedy to przychodził właśnie koło celi 56-letniego Williama Robertsa, który odsiadywał karę za gwałt na 7-letniej dziewczynce. Był on idealną ofiarą, a do tego w tym właśnie momencie spał na swojej pryczy, a drzwi do jego celi były szeroko otwarte. Los zadecydował. Robert wszedł do celi śpiącego Williama, wyciągnął swój nóż i podobnie jak niedawno zaczął atakować niczego nie podejrzewającego mężczyznę. Tym razem również skupił się na okolicach twarzy i szyi. Oczywiście po pierwszych ciosach William obudził się i próbował walczyć, ale nie miał szans z młodszym napastnikiem. Dodatkowo Robert w trakcie szału dostawał jakby nadludzkiej siły. Nic nie było w stanie go powstrzymać. Zadał mu ponad 20 ran, a kiedy skończył i William się nie ruszał, sprawdził jego puls. Okazało się, że właśnie zamordował swoją 4. ofiarę. Jednak nie był usatysfakcjonowany, dlatego podniósł ciało Williama i jak w przypadku poprzednich ofiar, zaczął walić głową Robertsa o ścianę, kompletnie miażdżąc jego twarz i rozbijając jego czaszkę jak jajko. Ale dlaczego tak wielką wagę przykładał do tego, aby zmasakrować głowy swoich ofiar? Co nim kierowało? Ponieważ sami już teraz widzicie, że przykładał do tego bardzo dużo uwagi i wysiłku. Robert przyznał, że w trakcie szału przestawał widzieć ofiarę, ale był przekonany, że widzi twarz swojego ojca, potwora, który skrzywdził go najbardziej i którego nienawidził najbardziej. William Roberts nie żył. Leżał w kałuży swojej własnej krwi, a Robert stał i przyglądał się swojemu dziełu. Choć zaplanował, że tego dnia zabije 7, może nawet 9 osób, stojąc tak i patrząc na tę krwawą miazgę, poczuł satysfakcję. Uznał, że wystarczy. Nie czuł już potrzeby zabijać, dlatego zrobił następnie to, co zazwyczaj, czyli postanowił przyznać się do wszystkiego. Udał się prosto do punktu strażników, aby poinformować o tym, co zrobił. Wszedł do gabinetu dowódcy, cały pokryty krwią i tkanką mózgową. Położył z impetem równie zakrwawiony nóż i jak gdyby nigdy nic, oznajmił, że na wieczornym apelu będą mieli 2 braki. Oczywiście natychmiast został powalony na ziemię i zakuty w kajdany i łańcuchy. Ale jak zwykle on nie stawiał oporu. I powtórzę to po raz kolejny, choć wiedział, że to, co zrobił, było złe, czuł satysfakcję, ponieważ miał usprawiedliwienie. Pozbywał się ludzkich śmieci. Wtrącono go do izolatki, ponieważ nic innego nie przyszło strażnikom do głowy. Był to ewidentnie niebezpieczny człowiek, któremu nie można było ufać. Należało znaleźć dla niego jakieś miejsce, w którym nie stanowiłby zagrożenia. Natychmiast pomyślano o tym, żeby posłać go z powrotem do Broadmoor, na co jego obrońca przystał, ale pod warunkiem, że otrzyma on tam prawidłowe leczenie. Ponieważ wszystko, co do tej pory Robert uczynił, wynikało z jego stanu psychicznego i nieprzepracowanej traumy. Gdyby poddano go terapii, zapewne osłabiłoby to jego zapędy, a może nawet zostałby wyleczony. Wysłano go z powrotem do sądu, gdzie miano zdecydować o jego losie. I jak już powiedziałam, jego obrońca starał się, aby Roberta wysłano do szpitala i tam zajęto się jego traumą wynikającą z jego koszmarnego dzieciństwa. Twierdził, że Robert nie jest niebezpieczny dla zwykłych ludzi, ale tylko dla osób, które wyzwalają w nim falę złych wspomnień. Odpowiednia terapia wyeliminuje jego reakcję, więc będzie mógł powrócić z czasem do społeczeństwa. Robert w sądzie sam stwierdził, że gdyby zamordował swoich rodziców w 1970 roku, nikt z pozostałych nie musiałby umierać. I choć każdy wiedział, że Maudsley jest głęboko zaburzonym człowiekiem, który ewidentnie potrzebuje pomocy, uznano, że szpital nie jest również dobrym rozwiązaniem. Już raz pokazał przecież, że nie można mu zaufać, kiedy przebywał w Broadmoor. Jednak w więzieniu również okazał się zbyt niebezpieczny. Trzeba było znaleźć dla niego jakieś miejsce, gdzie będzie odizolowany od wszystkich. Jedyna opcja, jaka została uznana za słuszną, to wieczne odizolowanie Roberta od świata, gdzie nikt nie będzie miał na niego wpływu, ani on nie będzie w stanie skrzywdzić nikogo.
Początkowo został skierowany do zwykłej izolatki, gdzie przebywał 23 godziny na dobę, pozbawiony kontaktu z innymi więźniami. W tym czasie powstał film dokumentalny o jego zbrodniach, w którym pociągnięto wersję o kanibalu, zjadaczu mózgów, pomijając wiele kwestii związanych z jego motywami. I choć ewidentnie zasłużył na karę, ten film sprawił, że opinia publiczna zaczęła podnosić raban, że jest to zbyt łagodna kara dla tego potwora. Dlatego myślano, jak wyjść z tego PR-owego szamba i wymyślono, że należy stworzyć dla niego specjalne warunki, odpowiadające jego statusowi bestii. Został w ten sposób ponownie osądzony i w sumie jego kara, która była i tak bardzo surowa, została zaostrzona. W 1983 roku na specjalne zamówienie powstała szklana cela, w której Robert Maudsley miał spędzić resztę swojego życia. Uznano, że mając na niego baczenie przez 24 godziny na dobę, będą w stanie stworzyć bezpieczne warunki do jego odsiadki. Nazwano ją szklaną klatką, The Glass Box. Tak naprawdę nikt nie wie do końca, jak ta cela wygląda. Ludzie wyobrażają sobie jakieś wielkie akwarium, ale podobno cela Hannibala Lectera z filmu Milczenie owiec inspirowana jest lokum Maudsley'a, więc możemy sobie troszeczkę wyobrazić, jak ona może wyglądać. Klatka została umieszczona w piwnicach więzienia Wakefield, do którego ponownie został skierowany. Kompletnie został pozbawiony prywatności, ale dostał on kategorię najniebezpieczniejszego więźnia w Anglii, więc środki bezpieczeństwa, jakie powzięto, nikogo nie dziwiły. Dziś Robert ma 72 lata i nadal siedzi w tej szklanej klatce. Jest w niej już od prawie 43 lat. Jeśli wytrzyma tam kolejne parę, pobije on światowy rekord przebywania w izolacji. Początkowo czuł się o dziwo bardzo dobrze w swojej celi. Zupełnie nie przeszkadzało mu to, że jest pod stałą obserwacją. Nareszcie czuł się bezpiecznie. Nie zagrażał już nikomu, ani sam nie musiał się bać o swoje bezpieczeństwo. Jednak po latach stracił nadzieję na cokolwiek. Powoli popadł w odrętwienie, przestał się kąpać, zapuścił włosy i zarost. Otrzymał nawet przezwisko Wilkołak z Wakefield. Jednak z czasem rodzina zaczęła go odwiedzać. Jego rodzeństwo, które zawsze bardzo go wspierało i nigdy nie potępiało za to, jak potoczyło się jego życie. To zmotywowało go do powrotu do stanu używalności. Ściął włosy i zgolił długaśną brodę. Tylko 2 starszych braci i 1 siostrzeniec dostali pozwolenie na widzenie Roberta i bardzo często korzystają z tej możliwości. Często zadawano im pytanie, jak to jest możliwe, że chcą mieć z nim kontakt i są tak lojalni. Przypominam, że choć sam Robert temu zaprzeczał i badania również nie potwierdziły faktu, że zjadł swoją pierwszą ofiarę ze szpitala Broadmoor, czyli Davida Francisa, opinia publiczna nadal wołała na niego kanibal, Hannibal czy zjadacz mózgów. Jego bracia jednak stwierdzili, że wiedzą doskonale, co on czuł. Sami byli świadkami jego męki i byli w stanie zrozumieć, że poziom jego traumy był tak wysoki, że tamy po prostu puściły. A ofiary według nich zasłużyły na swój los. Kiedy zadano publicznie pytanie o to, czy ludzie są w stanie utożsamić się z Robertem Maudsley'm, naprawdę wiele osób przyznało, że to, co zrobił, było słuszne, bądź co najmniej usprawiedliwione. A kiedy rekordy popularności bił serial Dexter, wiele osób przypomniało sobie o zjadaczu mózgów ze szklanej klatki. Najbliższą relację Robert nawiązał ze swoim siostrzeńcem, z którym oprócz spotkań w więzieniu pisze regularnie listy. Z nich można dowiedzieć się, że Robert uwielbia programy przyrodnicze Sir Davida Attenborough, bądź lubi czytać poezję i interesuje się sztuką. Dodatkowo przeprowadzono z nim terapię oraz dopasowano mu leki. Dlatego czuje się on coraz lepiej. Jednak pytanie nadal pozostaje otwarte. Czy gdyby opuścił celę i miał sposobność, powtórzyłby wszystko? Zamordowałby znowu? Na to pytanie nikt nie chce w sumie poznać odpowiedzi. Dlatego Robert Maudsley pozostanie w szklanej klatce do końca swoich dni. W tym miejscu zakończę tę opowieść. Dziękuję bardzo, że zechcieliście wysłuchać tej historii. Mam nadzieję, że zaciekawiłam was choć trochę. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, naciśnijcie przycisk podziękuj i wesprzyjcie mój kanał, abym mogła tworzyć więcej ciekawych treści dla was, moi drodzy słuchacze. Oczywiście z całego serca dziękuję Agnes Poe i
RJ1503 za to, że zechcieliście zostać moimi patronami. Przypominam Wam również, żeby zasubskrybować mój kanał i włączyć powiadomienia, żeby poniedziałkowe premiery Wam nie uciekły. Nie wstydźcie się też i piszcie komentarze. Bardzo lubię czytać, co piszecie i nie obrażę się, jeśli polubicie ten film. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.